Nawet kiedy wykonam tą usługę i zakończę współpracę z jakiegoś powodu, to i tak będę otrzymał wynagrodzenie z afiliacji. To napisanie takiego e-booka to jest kwestia kilkudziesięciu minut. Wyobraź sobie te pieniądze, to przecież jest 79 000 złotych przychodu każdego miesiąca. Będę zarabiał ogromne pieniądze i wszystko będzie super i już po prostu kupuję Bentleye. No więc witam Cię w materiale już merytorycznym. W tym materiale chcę Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób zarabiać na produktach cyfrowych jako freelancer. Jak być może wiesz i oglądasz mnie od jakiegoś czasu, to wiesz, że ja nie jestem fanem doprowadzenia do sytuacji, kiedy freelancer zarabia tylko na produktach cyfrowych. Dla mnie zarabianie na jakichś, nie wiem, nawet takich produktach na Amazon KDP nie jest pracą. Natomiast mądry freelancer, smart freelancer może zbudować sobie alternatywne źródła przychodów, które powodują, że na przykład może pojechać na urlop. Albo takimi modelami, o których zaraz powiemy, też afiliacja, czy inne narzędzia, które freelancer może wykorzystać. No bo czasami niestety freelancerzy popełniają pewien błąd, wchodząc w takie homonto, pracę prawie że na etacie, to znaczy pracują bardzo dużo, często dużo więcej niż na etacie właśnie, mają zamiast jednego szefa kilku szefów, no a w dodatku często ze względu na kontrakty nie są w stanie pojechać na przykład na urlop, bo muszą być cały czas w pracy. To jest bardzo poważny problem i dlatego z mojej perspektywy smart freelancer, który osiąga określony próg przychodowy, czyli zaczyna zarabiać 15-20 tysięcy złotych miesięcznie, to dobry moment, żeby zacząć się zastanawiać, jak zmodyfikować swoją pracę, żeby odrealnić trochę czas pracy od zarabianych pieniędzy. Więc na czym freelancer głównie zarabia? No takiej bardzo mocnej klasyki, no to freelancer zarabia przede wszystkim na swoich usługach. Może to być na przykład copywriter, który pisze treści, grafik, który przygotowuje grafiki, social media manager, AI agent, specjalista, ktoś od cyberbezpieczeństwa, konsultant i tak dalej. I to jest super. I to jest coś, czego ja uczę. Nieprzerwanie od 2009 roku uczę ludzi, jak świadczyć pracę, która rozwiązuje realne problemy i po prostu komuś pomaga. Natomiast ten model ma tą jedną właśnie wadę, że tak naprawdę często godzina pracy, czyli po prostu wykonywanie pracy równa się zarobek. A kiedy ktoś nie pracuje, to nie zarabia i to stwarza już pewne ryzyka. No oczywiście, kiedy taka osoba pracuje, freelancer, który jest dobry, który ma specjalizację, który ma niszę, który ma dobrze doprecyzowany proces sprzedaży, może zarabiać bardzo dużo, ale nadal bardzo trudno jest wyciągnąć taki czas, kiedy po prostu nie robię nic, kiedy jadę na urlop i nie pracuję. To jest zmora większości freelancerów, którzy w szczególności weszli w te wysokie progi dochodowe i zarabiają trochę więcej. To jest super możliwość i często jest to sprint, który można wykonać przez dłuższy czas. I można jednym z takich modelów, czy modeli inwestycyjnych podejść do tematu właśnie w taki sposób, że wszystkie nadwyżki zaczynam inwestować i na przykład mówię klientom stop, teraz nie świadczę usług, mam zarobioną dużo większą górkę pieniędzy, nie mam odpowiednika urlopu, ale po prostu jadę sobie na 2 miesiące czy na miesiąc, w tym czasie nie pracuję, przejadam trochę swoje oszczędności, twoje środki, no a równocześnie no nie pracuję, więc nie zarabiam nowych środków, więc wtedy po powrocie trzeba trochę więcej docisnąć. Ja taki model też praktykuję regularnie, wyjeżdżając za zagraniczne, właśnie tak robię. Stopuję współpracę z moimi klientami i jadę sobie na urlop i w tym czasie po prostu nie robię. Ale właśnie dołożenie takich dodatkowych elementów, na których można zarabiać więcej, to powoduje takie alternatywne źródła przychodów, że zarabiamy nie tylko wtedy, kiedy pracujemy. Ja właśnie taki model też przyjąłem. Od wielu, wielu lat korzystam z afiliacji. Afiliacja polega na polecaniu produktów i otrzymywaniu za to konkretne wynagrodzenie. To tylko tak z ostatnich kilku elementów, dodatkowe wynagrodzenie za tego typu rzeczy, jak właśnie afiliacja czy współpracę. Za cyrka jakieś tam $20 miesięcznie sobie wpada. Ostatnio z Partnerstacka dostałem 1000 euro, gdzieś tam jakieś inne współprace. Chodzi o to, że kiedy pracuję z moimi konkretnymi klientami, to rekomenduję im narzędzia, z których sam korzystam albo których ich wdrażam. Na przykład przychodzi klient, który potrzebuje w moim przypadku usługi KO, czyli Chief AI Agents Officer, wdrożenia agenta AI. No i taki człowiek w pewnym momencie potrzebuje na przykład narzędzia do obsługi newslettera. To po prostu mógłbym mu to narzędzie założyć. I ten klient po prostu by z tego narzędzia mógł korzystać. Ale ponieważ robię to dla niego, to pamiętam, żeby założyć to z mojego linka afiliacyjnego. Dla klienta żadna różnica. Ja mam dzięki temu dodatkową prowizję i nawet kiedy wykonam tą usługę i zakończę współpracę z jakiegoś powodu, to i tak będę otrzymał wynagrodzenie z afiliacji. Więc super rozwiązanie dla obu stron. Ja zawsze o tym pamiętam, oferując to moim klientom. Ale ponownie, to jest dodatek do zarabiania na swoich usługach, a nie jakiś główny model zarabiania. Ja osobiście uważam, że zarabianie tylko na afiliacji nie jest dobrym pomysłem. Zarabiać można na afiliacji również częściowo pasywnie. Ja dlatego prowadzę swojego bloga edukacyjnego, ponieważ tam również umieszczam linki afiliacyjne do narzędzi, z których korzystam. W praktyce, no trzeba mieć stronę internetową, żeby móc tego typu linki na swojej stronie umieścić. Aby też działać w kontekście pozostałych działań, o których zaraz Ci opowiem, też strona internetowa się przyda. Więc bardzo się cieszę, że partnerem mojego bloga jest Hostinger, czyli firma, która świadczy uniwersalny, bardzo szybki, bardzo bezpieczny
bezpieczny hosting pod zarówno kreatorów stron internetowych, jak i pod serwisy typu agenci AI, jak N8N, czy na przykład WordPress, który z WooCommerce'em pozwala nam sprzedawać różnego rodzaju produkty w ramach działalności e-commerce'owej, czy właśnie sprzedaży produktów cyfrowych. O tym za chwilę się zajmiemy, do tego zaraz wrócimy. Na razie kontynuując temat zarabiania w alternatywnych źródłach jako freelancer. Afiliacja jest super źródłem, bo jest bardzo pasywne w długiej perspektywie. Ja cały czas, regularnie, każdego miesiąca między 600 a $1800 miesięcznie zarabiam na takiej afiliacji, więc uważam, że to jest bardzo przyzwoite, ale trochę zajęło to czasu. Innym alternatywnym źródłem zarabiania jako freelancer na swoich produktach jest też sprzedaż czegoś, co nazywam sprzedażą paczek. Dla przykładu, mamy tu fajny case takiego studia, Bresty Design, chyba tak się to wymawia. W każdym razie oni przed współpracą sprzedają swoje produkty cyfrowe. Jest to 75 stron e-booka, PDF-u, w ramach którego są tam ćwiczenia dotyczące tego, jak rozmawiać o brandingu, jak przygotować personę, jak dobrze emitować swój USP, Universal Sales Proposition, uniwersalną szansę sprzedażową, co nas wyróżnia na rynku, jak przygotować do badania pozycji rynkowej, jak się komunikować z nowymi klientami. I dopiero po przerobieniu tego e-booka można tak naprawdę wejść z nimi do współpracy. No i się okazuje, że bardzo wielu klientów zgłasza, że kiedy tego e-booka wzięli, to zrozumieli, że to jest za wcześnie, na przykład, żeby rozpocząć pracę z agencją eventową, czy też taką właśnie designerską i że na początku mogą popracować sami, co bardzo jest fajnym elementem. Nie pamiętam dokładnie z case study z wywiadu z nimi, w internecie widziałem na YouTubie kiedyś, Studio Bresty, że oni właśnie nam opowiadali, że tych takich brandbooków, workbooków sprzedają kilkaset każdego miesiąca, a zaledwie kilku klientów przyjmują na usługi. Innym takim przykładem jest Social Gizmo, który również robi takiego podobnego workbooka 24-stronicowego właśnie w kontekście ułożenia social mediów, projektowania całego brandingu danej firmy i tak dalej. Oni również traktują to jako pewien sposób pokazania swojej ekspertyzy czy swojego zaufania. Natomiast kolejnym modelem, jak można zarabiać na swoich produktach cyfrowych, jest oczywiście sprzedaż swojej wiedzy. I tutaj możliwości jest bardzo dużo. To mogą być template'y, czyli na przykład najpopularniejsze szablony postów. To może być edukacja klientów, czyli dostarczanie merytoryki dla osób, które chcą się uczyć tego samodzielnie. Dobrym przykładem może być tutaj Artur Jabłoński, który przecież prowadząc agencję marketingową sprzedaje kursy, jak robić dobre reklamy. I bardzo często się okazuje, że ci ludzie tak naprawdę chcą później zostać jego klientami. Może to być też edukacja innych osób. Ja na przykład nieprzerwanie uczę ludzi, jak być freelancerami. Jest to jakiś mój case i mój core. Sam jestem freelancerem i czuję się kompetentny, żeby uczyć tego innych, ale to mogą być też produkty alternatywne, takie jak na przykład produkty związane z naszym hobby, bo umiemy malować i chcemy wydać poradnik, jak malować, jak wychować dziecko, czy cokolwiek innego. No i to mogą być oczywiście też produkty komercyjne, na których się może trochę znamy, ale celem jest to, żeby przede wszystkim na nich zarobić, bo dzięki temu, że mamy na przykład doświadczenie z reklamami, wiemy, jak je dystrybuować i budujemy sobie takie niezależne źródło przychodów. No i w tym materiale chciałem tak naprawdę przejść przez te różnego rodzaju strategie dostępne tego, jak w ten sposób te produkty swoje sprzedawać. No afiliacja, tak jak wspomniałem, jest najprostsza, o niej będę mówił najmniej, bo wystarczy nam strona internetowa, blog, strona firmowa, miejsce, w którym publikujemy informacje o nas, o naszej firmie, aby systematycznie umieszczać tam linki. Afiliacja w moim przypadku działa raczej bardziej bezpośrednio, to znaczy kiedy już pracuję z klientem, to tak jak wspomniałem, zakładam na przykład konto dla niego. Te ostatnie elementy, sprzedaż swojej wiedzy, czy sprzedaż paczek edukacyjnych, takich rozumianych jako wejście do współpracy z firmą, wydaje się być przefantastycznym narzędziem, takim wręcz, marzeniem ściętej głowy. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Pomyśl o tym, jakie to może być turbo niesamowita sytuacja. Za 79 zł sprzedajesz swojego booka i kupuje go 1000 osób miesięcznie. Wyobrażasz sobie te pieniądze? To przecież jest 79 000 złotych przychodu każdego miesiąca. No i być może widziałeś tego typu reklamy i kursy, które ci w ten sposób sprzedają. Nie potrzebuję też kursów. Ja ci w tym materiale powiem krok po kroku, jak to zrobić, ale też dlatego, że nauczymy się wspólnie liczyć, bo niestety to są marzenia, bardzo trudne do zrealizowania i chociaż to wygląda pięknie, bo to przecież co to jest 1000 produktów czy 100 produktów po 200 zł, super proste i łatwe. Niestety zjadłem na tym zęby, niektóre sobie połamałem, mam w tym bardzo duże doświadczenie, więc chcę ci to po prostu w tym materiale krok po kroku powiedzieć. Ja nie zarabiam na tego typu kursach, nie planuję publikować tego typu kursów, jak zarabiać na produktach cyfrowych, nie pracuję z twórcami, w związku z czym mogę się śmiało swoją wiedzą podzielić zupełnie bezpłatnie, jeżeli ty chciałbyś do tego tematu sobie podejść. Umówimy tak naprawdę 4 takie podstawowe strategie sprzedaży produktów cyfrowych. Po pierwsze, że coś po prostu mamy, o tym za chwilę. Później o strategii takiej tripwire, czyli drabinie produktów oraz o webinarze z oknem sprzedażowym, a na samym końcu pogadamy też o high tickecie, czyli high ticket z rozmową
sprzedażową, gdzieś mi tutaj uciekło, jako sposobem sprzedaży swoich produktów cyfrowych, a zaraz później krok po kroku pokażę Ci, jak w bardzo łatwy sposób możesz przygotować swoją stronę do sprzedaży. No i teraz zaraz policzymy to razem, ale weźmy pod uwagę teraz krok po kroku, jak dokładnie to działa. No więc jeżeli masz po prostu swój produkt cyfrowy i chcesz po prostu mieć je w swoim sklepie internetowym, w prostym e-commerce, no to powstaje strategiczne i najważniejsze pytanie. Za ile? Czyli ile tak naprawdę taki e-book będzie kosztował? Ile? Ale dużo ważniejsze pytanie nie jest, jak go napisać, bo to jest akurat aktualnie najprostsze z tych wszystkich rzeczy, ale jak chcesz dotrzeć do ludzi, którzy chcą go kupić. I to jest najtrudniejszy element tak naprawdę, bo zwróć uwagę, że dzisiaj tak naprawdę, kiedy przeszlibyśmy na przykład do Claude'a, czyli alternatywy do ChatGPT i poprosilibyśmy go o takie zdanie dosłownie, możemy nawet spróbować to przećwiczyć, może spróbujmy to bezpośrednio zrobić. Zobacz, chciałem, żebyś napisał dla mnie e-booka, który będzie składał się z 50 stron na temat wykorzystania AI w medycynie, utwórz z tego nowy artefakt i jeżeli potrzebujesz, to podziel odpowiedź na wiele mniejszych, krótkich wiadomości. No i teraz zobaczymy, co się stanie. Klikam wyślij i tak naprawdę, jeżeli prawidłowo Claude zrozumiał taki mój bardzo głupi prompt, to tak naprawdę zaczyna pisać tekst. No i to jest niesamowite, to, że on tak naprawdę zacznie go pisać, czyli zobacz, na początku sam zaproponował pełen spis treści. Oczywiście tu jest bardzo duża przestrzeń do tego, że będzie halucynował, więc zaraz musimy to sprawdzić, to nie jest produkt, który moglibyśmy już sprzedawać, no ale zaczyna go pisać. I tak naprawdę tempo pisania tutaj jest niesamowicie szybkie. Oczywiście to jest bardzo ogólny materiał, nieprzesadnie ciekawy, on nie będzie pełnił swojego takiego celu, ale dzięki temu, że wykorzystamy Deep Search, wykorzystamy kilka innych elementów, da się to zrobić całkiem szybko. No ale dajmy mu jeszcze chwilę, chcę Ci pokazać tylko pewien model, co on dokładnie zrobi, kiedy dojdzie do limitu swoich tokenów. I zwróć uwagę, że on teraz zadaje pytanie. W następnej wiadomości dodam kolejne rozdziały. Czy mam kontynuować? I klikasz kontynuuj. I on w tym momencie tak naprawdę zaczyna tą wiadomość pisać dalej w tym samym artefakcie. Po prostu. Zaczyna kontynuować pisanie. I tak naprawdę, gdybyś poświęcił na to trochę czasu, czyli zrobił deep search, czyli przygotował odpowiednie materiały, przygotował spis treści, to napisanie takiego e-booka to jest kwestia kilkudziesięciu minut, czy może, dobra, w moim przypadku jest jakieś 3-4 godziny, kiedy chcę merytoryczny materiał przygotować, razem ze składem graficznym. Dajemy temu agentowi tak naprawdę możliwość pisania. I oczywiście teraz, czy to jest dobry tekst, czy to jest już dobry materiał? No pewnie nie. Pewnie trzeba by się nad nim pochylić, zastanowić, jaki on ma dokładnie pełnić funkcję celu, ale jako taka podstawowe narzędzie już jest to całkowicie wystarczające, żeby pokazać Ci zasadę działania, że kiedy masz dobry wkład, czyli nakarmisz AI swoimi danymi, to samo spisanie go w takiej formule jest już naprawdę bardzo szybkie. Tym bardziej, że można tutaj na przykład, czasem wykorzystuję dla moich klientów, nagrywam głosówki, albo nawet biorę całe gotowe nagrania, wywiady, czy jakieś materiały, które klient mi dostarcza i po prostu wrzucam tutaj jako źródło, żeby on na tych materiałach mógł konkretnych pracować. Na końcu może też przygotować listę tego, jak te materiały powstają. I to jest naprawdę bardzo skuteczne narzędzie. Tworzenie artefaktów w Claude'zie, on naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z tym, żeby pisać kolejny tekst. Więc samo napisanie e-booka, zwróć uwagę, że jest bardzo proste. Dlatego musisz zadać sobie od razu bardzo ważne, fundamentalne pytanie. Dlaczego, skoro każdy z nas może w ten sposób napisać takiego e-booka, dlaczego ktokolwiek miałby Ci cokolwiek za to zapłacić? Co jesteś w stanie dostarczyć swojej merytoryce lepszej, ciekawszej, jakiegoś punktu widzenia, żeby ktoś był gotowy taki produkt od Ciebie kupić. Oczywiście później jego skład również może być bardzo prosty. Kiedy już masz ten tekst tak naprawdę, no to możesz z nim zrobić kilka rzeczy, no to teraz możemy wykorzystać tylko taki krótki fragment, na przykład pobrać go jako PDF-a i uruchomić taką aplikację jak na przykład Designer, który powoduje, że dzięki bardzo szybkiemu importowaniu tego typu pliku możemy stworzyć całego e-booka. Ja na przykład tutaj składałem swojego e-booka ostatniego Biznes na żądanie. Jest to taka kanwa do składania e-booków. Tutaj pomagał mi Dawid przy składzie tego e-booka, bo mi brakło na to czasu, ale jak to działa dokładnie? Zwróć uwagę, no masz po prostu kanwę, które możesz strona po stronie modyfikować i jakby całe strony tutaj dokładać. Jest to tyle fajne, że kiedy wrzucisz tu tekst, to formatowanie tego z poszczególnymi stronami zadziała automatycznie. Zobacz, jak teraz podzieliłbym tutaj zdanie i chciałbym to zdanie przesunąć, to automatycznie cały tekst we wszystkich pozostałych artykułach czy rozdziałach również się przesunął. To jest taki bardzo uproszczony materiał, bardzo uproszczona aplikacja do robienia składu graficznego i tak naprawdę jest gotowy. No więc wracając do tego, to jest najważniejsze pytanie. Dlaczego ktoś miałby Ci za to zapłacić i jak chcesz do tych ludzi, którzy będą gotowi to zapłacić, dotrzeć? To jest najtrudniejsze zagadnienie. Jak doprowadzić do sytuacji, żeby ludzie chcieli to od Ciebie kupić? No bo zobacz, na poziomie matematyki to może być dosyć proste, kiedy o tym sobie pomyślimy i w ten sposób być może ktoś Ciebie kiedyś zwabił tym, że to jest idealny sposób na zarabianie i po prostu zrobisz miliony. Nawet policzmy sobie w ten sposób.
Weźmy to, policzmy razem na poziomie kalkulatora. Mamy cennik. Załóżmy, że ten e-book miałby być za 39 zł. Weźmy sobie tą kwotę jako złotówki. No i teraz, jeżeli cena produktu jest za tyle, no to ile chcesz sztuk sprzedać? Załóżmy, że chciałbyś sprzedawać 1000 sztuk. No i brzmi fajnie, bo to oznacza, że zarobisz, no uwzględniając jeszcze odjęcie podatków, 5% VAT, no to mamy, jeżeli dobrze na szybko policzę, to mamy to razy to, odjąć to razy 5. Jeżeli tak na szybko liczę. Czyli mamy 39 000 przychodu i od tego dajemy 5% podatku VAT, wychodzi nam 37 500. Pięknie, wygląda fantastycznie. No ale co trzeba zrobić, żeby sprzedać produkty za 39 zł 1000 różnym osobom? No więc w praktyce musimy tutaj uwzględnić takie współczynniki, jak na przykład CPC, CPR oraz CPS. Już wyjaśniam te wszystkie trudne pojęcia. Powstaje pytanie, co trzeba zrobić, żeby 1000 osób kupiło od Ciebie e-booka? W najprostszym ujęciu, może zerkniemy sobie na to troszeczkę dalej, będzie stworzenie strony internetowej, zaraz pokażę Ci, jak to zrobić, i założyć, że musisz mieć określoną liczbę wejść na tą stronę internetową, czyli osób, które wejdą na stronę i zobaczą Twój produkt, czyli wejścia. Jaki procent osób dokona od Ciebie zakupu, czyli CPS, to jest cost per sale, no to może po prostu policzmy procent konwersji. Czyli jaki procent osób, która weszła na Twoją stronę internetową, dokona zakupu? No w optymistycznym scenariuszu możemy założyć, że to będzie jakieś 2%. Co to oznacza w praktyce? No to oznacza w praktyce, że jeżeli chcemy, tutaj zrobimy taką formułę, to żeby sprzedać 1000 sztuk, potrzebujesz ile? 20 000 wejść? 40 000 wejść? 45 000 wejść? 50 000 wejść? Zwróć uwagę, jaka to jest matematyka. Ilość osób, musisz na swoją stronę internetową sprowadzić około 50 000 różnych osób, które na tej podstawie będą w stanie, przy założeniu oczywiście takiej statystyki, które kupią od Ciebie ten konkretny produkt. Wtedy masz sprzedać 1000 sztuk. Ile to może kosztować? No to zależy oczywiście, skąd ten ruch sprowadzisz. Bo być może w Twoim konkretnym przypadku będziesz jakoś miał bardzo skuteczne kampanie reklamowe, czyli adsy, i Twój CPC, czyli koszt za pojedyncze kliknięcie, cost per click, będzie kosztował na przykład złotówkę. Trzymajmy się takiej uproszczonej formuły. To oznacza, że w takim przypadku, jeżeli chcesz sprowadzić 50 000 kliknięć na swoją stronę, czy 50 000 osób, razy 1 zł, to wydałeś 50 000 złotych, sprzedałeś 1000 produktów, cena 39 zł, taką sobie ustaliliśmy, zarobiłeś, jak widzimy w kalkulatorze tutaj obok, 37 500, 37 050 zł, przepraszam, a to oznacza, że wynik jest mocno ujemny, bo jeżeli od tego odejmiemy to znaczy, że jesteśmy na minusie 13 000. Dokładnie tyle zrobić na swoim e-booku. To bardzo kiepskie rozwiązanie, prawda? Więc to, że posiadasz e-booka, nie jest jeszcze wartością wystarczającą. Sam fakt tego, że masz takiego e-booka napisanego, no to musisz doprowadzić do jakiejś sytuacji, żeby ludzie chcieli na taką stronę internetową, gdzie umieścisz informacje o swoim e-booku, wchodzić. Oczywiście te współczynniki możemy tutaj sobie poprawiać, modyfikować, bo może na procent konwersji będziesz trochę miał lepszy, będzie to 3%, więc będziesz potrzebował tylko 42 000, nawet mniej, 40 000 osób, tak? Nawet mniej, 38 000 osób. Może to wystarczy, tak? Taki współczynnik konwersji, ale nadal, żeby to mogło zadziałać, zwróć uwagę, jakie to są skomplikowane elementy, żeby to mogło ze sobą działać. Da się to zrobić trochę lepiej. Właśnie dlatego jednym z takich elementów, który poprawia tak zwany EOV, czyli zawartość pojedynczego koszyka, to jest bardzo ważne pojęcie, które nazywa się EOV, czyli zawartość pojedynczego zamówienia, czy kwota pojedynczego zamówienia. No i teraz, jeżeli sprzedajemy produkt za 39 zł, to bardzo trudno jest na nim zarobić. Oczywiście tutaj moglibyśmy też podstawić inne kwoty. Może nie 39 zł, a chcielibyśmy tutaj podstawić 79 zł. No ale żeby sprzedać e-booka za 79 zł, trzeba też dostarczyć tą większą merytorykę. Trudniej znaleźć grupę docelową, więc może się okazać, że spadnie nam współczynnik konwersji. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy tego, dopóki tego nie odpalimy. Podkreślam tylko, że to są takie zabawy kalkulatorem, które warto wykonać, bo chcę nauczyć Ciebie liczenia. Dlaczego? To nie jest najlepszy, jedyny model rozliczeniowy, czy nie jest to najlepszy model zarabiania, jedyny, ale jako dodatek może stanowić już bardzo fajne narzędzie do eksperymentów. Więc drugim bardzo dobrym modelem jest właśnie Tripwire. Tripwire, czyli w praktyce możemy sobie nazwać metoda McDonalda, bardzo często tak ona jest reklamowana, czyli może frytki do tego, albo po prostu drabina produktów. Jak to dokładnie działa? No więc weźmy sobie landing page. Mamy więc stronę sprzedażową, na której kierujemy ludzi na przykład do tego e-booka za
39 zł. Czyli w momencie, w którym ktoś klika kup teraz, tak naprawdę zostaje przeniesiony na drugą stronę internetową, która zawiera tak zwany upsell. Upsell to nie może być więcej tego samego. Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że sprzedajesz przepisy dietetyczne, to na upsellu możesz sprzedawać na przykład trening brzucha. No bo prawdopodobnie, jeżeli ktoś przyszedł do ciebie po e-booka z przepisami, to chce schudnąć, więc prawdopodobnie trening brzucha będzie komplementarnym produktem do przepisów i będzie to dla niego ciekawe i takie produkty możemy sprzedawać już za 99 zł. Teraz oczywiście stawkę wymyślam, bo w praktyce potrzebujemy danych, testować pewne założenia, testować pewne weryfikacje danych i to w jakich tych elementach się tutaj poruszamy. To są uniwersalne produkty, które sprzedają się zawsze i dosyć łatwo je wygenerować w takim standardowym formacie. Natomiast do tego wszystkiego, kiedy przejdziemy jeszcze do koszyka zakupowego, czyli do ostatniego kroku w naszym sklepie internetowym, to tak naprawdę możemy jeszcze zastosować coś, co nazwiemy sobie one-time offer, czyli limitowaną ofertę, która wyświetla się tylko przez chwilę i na przykład jest to jeszcze dodatkowe nagranie wywiadu z ekspertem. Czyli mamy produkt podstawowy, ktoś zdecydował się na produkt podstawowy za 39 zł, zobaczył ofertę upsella za 99 zł, no i jeszcze na to wszystko, już kiedy zdecydował się na zakup obu tych produktów, bo oczywiście tu powinien mieć dwa przyciski zakupowe, czy kupuje upsell, czy tylko produkt podstawowy, tak, na takim upsellu, zaraz pokażę Ci na nowym przykładzie. No i oczywiście jeszcze do tego można dodać oto za dodatkowe, dajmy na to 19 zł i ktoś może sobie zaznaczyć, może weźmiemy ten, czy chce sobie ten produkt kupić, czy nie i w ten sposób powiększamy właśnie ten EOV, czyli Average Order Value, czyli zawartość pojedynczego koszyka. Jak to może działać w praktyce? No, ja osobiście takiego swojego e-booka jednego sprzedaję od zera do freelancera. To jest e-book podstawowy, w którym opowiadam o tym, jak w ogóle znaleźć pracę zdalną. On delikatnie się zaktualizował, więc ostatnio napisałem jego aktualizację i nową książkę. W momencie, kiedy ktoś decyduje się na zakup tego konkretnego e-booka w pakiecie od razu z innym, czyli klika teraz, kup teraz, uzyskaj dostęp, to pobieram od niego dane kontaktowe, czyli jego maila i imię. Jest mi to potrzebne po to, aby później też dodać sobie go do kolejki ratowania koszyków, czyli jeżeli jednak nie kupi, no to na tej podstawie i tak podeślę mu kilka maili typu hej, a może jednak. No i w momencie, kiedy ktoś kliknie i uzupełni swoje dane, to trafi właśnie na taką jednorazową ofertę sprzedażową, gdzie założę mu dodatkowe e-booki. Zamiast 39 zł już mamy 97 zł. No i na tej podstawie tak naprawdę możemy zaproponować mu zakup tego e-booka. Tu oczywiście możemy jeszcze zrobić downsell, czyli ok, rozumiem, że jednak nie ten droższy, ale może jednak trochę tańszy, czyli downsell i zaproponowałem tutaj dołączenie do społeczności w okazyjnej cenie z bezpłatnym miesięcznym okresem próbnym. To jest właśnie tego typu strategia, która powoduje, że kiedy wrócimy do naszej kalkulacji, no to okaże się, że nie mamy produktu za 39 zł, tylko mamy kolekcję produktów. Mamy produkt za 39 zł, mamy produkt za 99 zł, no i uwzględniając całkowicie mamy 99 plus 19, tak zakładamy, czyli produkt końcowy, a jeszcze w tym wszystkim przecież możemy robić sobie właśnie ten produkt za powiedzmy 49 zł. Czyli mamy podstawowy, downsell, upsell plus oto. No i teraz procentowo w jakiś sposób nam się to rozłoży. Może się okazać, że na przykład w moich przypadkach tego typu kampanii bardzo często 70% osób kupuje produkt najdroższy z wykorzystaniem, czyli tutaj 70% kupuje produkt najdroższy razem z upsellem, podstawowy kupuje może 10%, downsella nie kupuje w tym momencie praktycznie nikt, więc możemy powiedzieć, że to jest 5%, no i zostaje nam 15% na upsell, czyli sam produkt upsellowy. I mamy w ten sposób 100% sprzedaży. Zwróć uwagę, że już z tego EOV, czyli średnia, da oczywiście ogromnego uproszczenia tej kalkulacji, daje nam, że średnio klient zostawił nas 76 zł z planowanych na początku 39 zł. A to już zupełnie inaczej układa nam te założenia tutaj. Te ceny oczywiście podam teraz zupełnie przypadkowo. W przypadku produktów cyfrowych, tak jak e-book, podstawowe e-booki to raczej właśnie 39-49 zł, tak plus minus, upsell pomiędzy 79 a 149 zł, no i oto dodatkowy powiedzmy między 19 a 29 zł. I oczywiście znajdziesz od tego odstępstwa, niektórzy sprzedają oto za 1000 zł i znajdowałem tego typu przypadki osób, które te oto dodatkowe sprzedawały. I oczywiście moglibyśmy też to zmienić na formę kursu online'owego i zasada działania będzie dokładnie taka sama, tylko te widełki troszeczkę nam się podsuną. Kurs podstawowy, czyli tutaj mamy e-booki, a tutaj mamy kursy. To pierwszym progiem będzie właśnie 79-149 zł, przy czym wyjaśnię, że na razie mówimy o rynku zimnym, czyli takim, kto po prostu trafia z reklam. W dodatku z jakimś tam upsellem 149 zł, 399 zł, no i może jakieś tam 599 zł, uwzględniając wszystkie oto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki podstawowy model, który jest bardzo łatwo stworzyć właśnie na WordPressie. Zaraz pokażę Ci, jak tego typu ofertę zrobić krok po kroku, również w formie Tripwire'a. Więc jak widzisz, to jest bardzo ciekawy model zarabiania, bo mamy tak naprawdę te same produkty cyfrowe, a możemy sobie to bardzo fajnie rozwijać. Natomiast jeszcze jeden modelu wykorzystania
Tripwire'a będzie zrobienie czegoś osobnego. To znaczy, klient kupuje produkt. No, na razie załóżmy, że za 99 zł. Taki prosty produkt sobie kupił. Ale to, co my robimy dalej, i w szczególności jako freelancerzy, to dokładamy do tego ogromną wartość w formie maili edukacyjnych i z tych maili powstaje nam tak naprawdę coś, co jest dla nas sednem i dla nas jest najważniejszym, bo wyjaśniamy na mailach, dlaczego warto skorzystać z naszej usługi czy współpracy. To znaczy, oczywiście, moglibyśmy tutaj robić na przykład sprzedaż kolejnych produktów cyfrowych, kursów itd., ale w przypadku strategii freelancera z produktami cyfrowymi, to chodzi o to, żeby kogoś zainteresować naszymi produktami, pokazać mu swoją wiedzę, ekspertyzę na podstawie naszych produktów cyfrowych, żeby klient zaryzykował z jego perspektywy niewielką kwotę, 99 zł, 69 zł. Jak widzisz, te produkty, które podałem Ci wcześniej, właśnie w takich kwotach optowały. To jest 37 euro i 17 funtów. I na tej podstawie tego typu strategię można ułożyć właśnie, że to jest produkt wejściowy, żeby klient się o nas dowiedział, co bardzo fajnie działa w taki sposób, że budując tego typu lejek sprzedażowy w naszym konkretnym przypadku, tak naprawdę na tym pierwszym etapie koszt reklamy nam się zwraca. Czyli celem nie jest zarobienie góry pieniędzy, a uzyskanie ROAS-u, czyli zwrotu z inwestycji na poziomie 1, czyli jedna wydana złotówka przyniosła nam jeden dodatkowy dochód. Bo dzięki temu pozyskujemy dane kontaktowe do osób zainteresowanych i w kolejnym kroku, w mailach, już w takiej osobistej relacji, możemy zaproponować komuś współpracę, na przykład na nasze usługi. Więc łatwo jestem w stanie sobie wyobrazić takiego e-booka, na przykład podstawy social media dla na przykład gastro, hotelu czy czegokolwiek innego, żeby kogoś zainteresować takim produktem, nawet mógł być on troszeczkę droższy, dodać w środku template, czyli szablony postów, następnie może właśnie jakieś nagranie wywiadu z ekspertem, który o tym opowiada, jak w takich social mediach sobie poradzić, a w mailach informuję o tym, że hej, możesz to robić sam, ale możesz skorzystać z mojej pomocy i oszczędzić w ten sposób ogromną ilość pieniędzy. Może nie powinieneś robić tego sam, pomogę Ci to zrobić krok po kroku. I dzięki temu mamy bardzo dobre narzędzie marketingowe do tego, żeby jako freelancerzy zarabiać znacznie więcej. Ok, to jest jedna z takich strategii. Ten materiał podejrzewam, że musiał kilka razy cofać i sobie przypominać, o to dokładnie chodziło, ale jest to jedna z kolejnych strategii sprzedażowych. Kolejna to jest webinar z oknem sprzedażowym. No i tutaj zasady działania są relatywnie bardzo proste i zrozumiałe. To znaczy, mamy kampanię, która dzieli się na następujące etapy. Mamy kampanię, która prowadzi do sytuacji, kiedy mamy okres zapisów, czyli nawet możemy wykorzystać na samą ikonkę. Ludzie zapisują się na jakąś listę, w której oczekują na wydarzenie. Jest samo wydarzenie. Jest to na przykład webinar. Zazwyczaj stosujemy tutaj webinary w formie na żywo, że ludzie mogą przyjść z nami pogadać. Podczas tego wydarzenia następuje część sprzedażowa, kiedy sprzedajemy nasz produkt cyfrowy, albo naszą usługę, albo jakieś coś unikalnego, co powoduje, że klienci później znowu zbudują do nas zaufanie. Tutaj może być e-book, może być kurs, może być konsultacja w jakiejś promocyjnej cenie, dajmy dla przykładu. No i zaraz po tym wydarzeniu następuje jeszcze okno sprzedażowe. Okno sprzedażowe, czyli zakładamy, że przez pewien określony czas klienci będą mogli w takiej promocyjnej cenie w ramach tej kampanii kupić od nas nasze produkty cyfrowe, czy też na przykład taką właśnie konsultację z freelancerem na jakiś merytoryczny, konkretny temat. No to jest taki łatwy proces do zrozumienia. Ja w ten sposób również sprzedaję swoje kursy oraz swoje e-booki. Jest to dla mnie bardzo użyteczna funkcja, ponieważ głównie dzięki temu, że ktoś zapisuje się na bezpłatne wydarzenie, przychodzi na webinar, który jest bezpłatny, to mamy czas na zbudowanie zaufania. Jeżeli poprowadzimy nasz webinar w sposób merytoryczny, ciekawy, interesujący, pokażemy człowiekowi, że jesteśmy ekspertem, znamy się na tym, to na samym końcu klient dużo chętniej otwiera portfel, na przykład usługę za 499 zł za konsultację. Na przykład to jedna z możliwości, jak to zrobić bardzo skutecznie. Ponieważ człowiek zbudował zaufanie w trakcie tego wydarzenia, zobaczył, kim jesteśmy, nie znał nas wcześniej, przed nasze wydarzenie, zobaczył je, na tej podstawie uznał, że jesteśmy wiarygodni i chce od nas kupić na przykład taką konsultację czy jakiś produkt cyfrowy. Okno sprzedażowe ma na celu również zamknięcie tego, że na przykład taka konsultacja standardowo kosztuje poza oknem sprzedażowym, dajmy na to 1499 zł i faktycznie tyle kosztuje w naszym sklepie, ale w trakcie okna sprzedażowego robimy promocję. Udostępniamy taką konsultację za dużo niższą kwotę. To bardzo skuteczne narzędzie, powoduje, że mamy dużą listę newsletterową, czyli mamy później maile, z którymi możemy korespondować, komunikować się, współpracować. Mamy dosyć fajne doświadczenie w wystąpieniu publicznym, to jest bardzo ważne, żeby się tego uczyć, bo uczymy się też sprzedawać swoje własne usługi. Mamy jakąś kampanię krótką sprzedażową, więc też łatwo jest się spiąć w tym czasie, żeby to powiedzmy w krótkim czasie przeprowadzić od początku do końca, a z tego nam wypadają bardzo szybko na żywo, bardzo szybko duże ilości klientów, no bo jeżeli webinar był poprowadzony prawidłowo, no to tutaj może to działać bardzo fajnie. No ale ponownie policzmy to razem. Załóżmy, że mamy kampanię, która trwa 3 tygodnie. Załóżmy, że CPL, czyli koszt zapisu pojedynczego leada, jest 5 zł, na przykład w reklamach płatnych na Facebooku. Chcemy zaprosić 1000 osób. To oznacza, że musimy wydać, jak bardzo łatwo jest to policzyć, około 5000 zł na ads.
zakładając, że robimy je sami, nie mamy kosztów agencyjnych. Niestety, aktualnie w czasach w XXI wieku, we wrześniu 2025, kiedy nagrywam, średnia obecność na webinarach to jakieś 25%. To oznacza, że z tego 1000 przyjdzie około 250 osób na nasze wydarzenie, uczestników. No i teraz, jeżeli prawidłowo poprowadzimy część webinaru, również tą część sprzedażową, to zostanie około 80, może 90% uczestników webinaru na część sprzedażową, kiedy opowiemy, co można od nas kupić, czyli jakieś 200 osób na część sprzedażową. Teraz, jeżeli potrafimy poprowadzić taką część sprzedażową w sposób efektywny i ciekawy, a jest to bardzo skuteczne narzędzie, to może 10 na potrzeby naszej kalkulacji osób dokona zakupu jakiegoś naszego produktu. Kiedy mówiliśmy o konsultacji za 499 zł, no to mamy tutaj bardzo prostą kalkulację. Mamy 200, czyli 20 osób z 210%, które kupiły produkt za 499 zł, czyli do północy, bo tak zazwyczaj się robi po webinarze, do północy robi się sprzedaż swojego produktu w tej promocyjnej cenie, później cena trochę rośnie w okienku sprzedażowym, czyli już na start zwróć uwagę, że mamy dodatkowy dochód w wysokości 5K zarobiliśmy na start. Natomiast, co bardzo ważne, jeżeli sprzedajemy tutaj jakąś konsultację albo pracę 1 na 1, współpracę jako freelancer, jakąś nietypową audyt, jakąś dodatkową weryfikację, czy cokolwiek innego, co klient kupił podczas tego wydarzenia B2B, to tak naprawdę jest to tak naprawdę wstęp do rozmowy, czyli na tej podstawie możemy w kolejnym kroku pełnoprawną usługę zaproponować. Jeżeli masz prawidłowo skonstruowany biznes freelancerski, to tak naprawdę twoja usługa powinna być wysoko płatna i oparta na czymś, co nazywamy w biznesie MRR, czyli powtarzalny, rekurencyjny przychód miesięczny. To dzięki temu, kiedy sprzedajesz taką usługę za nawet dajmy 2000 zł, to klient zostaje z tobą na przykład przez 6 miesięcy, czyli zarobisz na nim jakieś 12 000 złotych. I zwróć uwagę, że wtedy w tym kalkulatorze nie dość, że na poziomie samej kampanii już zarobiliśmy kilka dodatkowych tysięcy, mamy wstęp do fajnych rozmów z klientami, a na tej podstawie możemy na przykład proponować im takie usługi pełnopłatne. I w takim kontekście sprzedaż swoich produktów cyfrowych jest super rozwiązaniem, bo sprzedaliśmy coś, audyt, konsultacje, coś, co w ramach naszej pracy możemy wykonać, a dążymy do tego, żeby tak naprawdę był to lead, który sam zapłacił za to, żeby naszym kontaktem czy leadem zostać i możemy go przeprowadzić przez taki proces, żeby naszą usługę kupił. Ostatnią możliwością, którą tutaj możemy przedstawić, jest high ticket z rozmową sprzedażową. High ticket mówi o tym, że jest to usługa bardzo wysoko płatna, na przykład powyżej 4500 zł jednorazowo lub miesięcznie. I dokładnie w ten sposób powstała moja usługa AI Captain, czyli CAO, Chief AI Agents Officer. Chodzi o tego typu usługę, w której klient może zapoznać się z tym, co ja dokładnie robię, czyli jestem konsultantem, dyrektorem do spraw agentów AI, gdzie wdrażam do firm wszystkie informacje na temat tego, jak dobrze wdrożyć sztuczną inteligencję w organizacjach. Na poziomie bardzo prostego przykładu, kiedy popsuje się samochód, no to nie próbujesz naprawiać samochodu samodzielnie, tylko bierzesz eksperta. I podobnie jest od AI, nie potrzebujesz uczyć się sam, lepiej zatrudnić człowieka, który potrafi to robić. I moja usługa tutaj sprowadza się właśnie do tego, aby klienci, potencjalnie zainteresowani, najpierw umówili ze mną rozmowę, przyszli do mnie na konsultację, żebym mógł z nimi na ten temat usługi porozmawiać, żebym mógł im opowiedzieć o tym, jak to warto zrobić w ich konkretnym przypadku i na tej podstawie jestem w stanie zaproponować im swoją usługę. No i tutaj aktualnie liczyć to można bardzo łatwo. Ja aktualnie wszystkich tych klientów, których tutaj pozyskałem, 9 w 6 tygodni, płacących mniej więcej te 4500 netto miesięcznie, pozyskałem poprzez po prostu udzielanie się na różnego rodzaju grupach społecznych dla przedsiębiorców, wrzucanie trochę postów w social media. Na tej podstawie umówiło się około 20 osób, 9 osób z tego podjęło decyzję zakupową, ale ta rozmowa tutaj tak naprawdę ma na celu dążyć do tego, żeby właśnie pokazać naszą ekspertyzę, nasze doświadczenie, w tym indywidualnym przypadku danego klienta. To jest cel tej konkretnej usługi. I to faktycznie jest bardzo skuteczne narzędzie. Oczywiście tą rozmowę sprzedażową mogliśmy przeprowadzić na kilka sposobów. Ja oczywiście również tutaj mówiłem, nie potrzebuję tego, bo nie jestem w stanie już się jakby budować tego biznesu dalej, zakładając, że chcę pracować sam, że chcę być soloprenerem, nie chcę rozbudować zespołu, tylko chcę pracować z tym klientem osobiście, no nie potrzebuję więcej niż tych 8-10 klientów miesięcznie na taką usługę, no dlatego nie emituję teraz reklam w sposób ciągły, nie pozyskuję tutaj leadów, tylko od czasu do czasu po prostu gdzieś tam podrzucam taką informację, czy coś takiego robię. Ale w przypadku działań komercyjnych, no to faktycznie moglibyśmy tutaj po prostu na taki dobry landing page prowadzić ruch. I tutaj ponownie Hostinger jako firma, która dostarcza bardzo dobre, fajne wsparcie dotyczące tworzenia stron internetowych, jest idealnym rozwiązaniem. Zaraz się z tym zajmiemy krok po kroku. Jak widzisz, więc taka strategia jest bardzo skuteczna w kontekście sprzedaży produktów cyfrowych i tu mamy taką część strategiczną, czyli jak krok po kroku sprzedawać produkty, na których możemy zarabiać. Mam nadzieję, że w którymś z tych elementów jesteś w stanie się odnaleźć, no bo wydaje się, że z tej perspektywy stworzenie takiego
produktu cyfrowego, który jest uniwersalny, który wspiera, w zależności od swoich umiejętności skillsetów, jesteś w stanie na tej podstawie zacząć nie tylko zarabiać już na poziomie produktu cyfrowego, ale tak naprawdę napędzać swój biznes podstawowy oparty na usługach, a równocześnie część z tych produktów przecież może cały czas sobie działać na reklamach. Równocześnie, jak sprowadzimy to do kalkulacji, sprowadzimy to do liczb, to może się okazać, że tak naprawdę tutaj nie zarabiamy bardzo dużo. Ja osobiście na produktach cyfrowych, rozumianych jako produkty cyfrowe dla mojej działalności jako KO, tak naprawdę nie zarabiam wcale, w ogóle. Na moich produktach cyfrowych jako freelancer zarabiam bardzo niewiele, bardziej na zasadzie dodatku na przyjemności, ale również jest to pewien sposób dotarcia do moich potencjalnych klientów, o czym mogę opowiedzieć w innym materiale, jeśli jesteś zainteresowany. Więc warto przestać żyć marzeniami i wyobrazić sobie, ojej, jak to wspaniale będzie, jutro będę zarabiał ogromne pieniądze i wszystko będzie super i już po prostu kupuję Bentleye. I oczywiście są osoby, które potrafią doprowadzić do sytuacji, gdzie faktycznie te produkty cyfrowe zarabiają dla nich bardzo dużo, ale ja jestem głęboko przekonany, że dużo lepszym rozwiązaniem jest praca indywidualna z klientami w formie 1 na 1 jako usługi, bo jest to powtarzalne, nie musisz się obawiać, że w przyszłym miesiącu na pewno będziesz miał pieniądze, bo będziesz miał klientów, z którymi współpracujesz. Nie musisz zastanawiać się, czy reklamy działają, czy nie działają, na które mamy coraz mniejszy wpływ na to, czy one są skuteczne, czy one nieskuteczne. Więc dla mnie osobiście moduł zbudowany na usługach jest fundamentem, a produkty cyfrowe są bardzo fajnym dodatkiem, bardzo często jako źródło pozyskiwania klientów. No dobra, ale omówiliśmy sobie kilkanaście sposobów na to, jak dokładnie możemy tutaj działać. Powstaje w takim razie pytanie, no to jak to zrobić? Czyli jak doprowadzić do sytuacji, że faktycznie ci klienci do nas trafiają czy lądują. Wracam do przykładu Hostingera. Hostinger jest bardzo przyjemnym hostingodawcą, który pozwala nam zbudować bardzo prostą stronę internetową bez nawet przesadnie dużych umiejętności i kompetencji. Moja strona KO zbudowana jest na bardzo prostym szablonie dzięki kreatorowi stron internetowych. I to od tego zaczniemy. Zwróć uwagę, że ostatnim krokiem, który tutaj się dzieje, jak klikniesz zobacz cennik i klikniesz kup teraz, to po prostu przenosisz się do Stripe'a. Do obsługi płatności subskrypcyjnej klient może podać swoje dane karty, dostanie od razu informację o fakturze i tak naprawdę zaczynamy współpracować. Szybko, może natychmiast zapłacić dosłownie w 1 minutę. W przypadku Hostingera dokładnie w ten sposób można zrobić. Jeżeli klikniesz sobie usługi, to zobaczysz, że między innymi oni mają coś takiego jak kreator stron www. W planie zobaczysz różnego rodzaju informacje. Mam nadzieję, że kiedy oglądasz ten materiał, te ceny są tam cały czas aktualne. To rozwiązanie kreator biznes stron za 15 zł, 16 zł miesięcznie jest rekomendowanym przeze mnie rozwiązaniem, bo zwróć uwagę, że w obrębie tego jednego abonamentu miesięcznego, czy w ramach tego hostingu, możesz mieć aż 50 stron. Więc możesz tak naprawdę przetestować 50 różnych stron internetowych do różnych modeli biznesowych, do różnych swoich usług, więc to jest naprawdę coś bardzo korzystnego. Pamiętaj też o tym, że kiedy przejdziesz do koszyka i będziesz chciał stworzyć swoją stronę internetową, to zwróć uwagę, że tutaj możesz dodać kod rabatowy w formie GeekWork10, aby uzyskać 10% rabatu na cały hosting. Oczywiście możesz sobie dowolnie zmienić też okres zobowiązania, do czego serdecznie Cię zachęcam, w zależności od tego, jak ktoś sobie będziesz chciał działać. Fajne jest również to, że w Hostingera dostajesz też od razu jedną domenę na start za darmo, masz też oczywiście wpis do Whois i tak dalej, codzienną kopię bezpieczeństwa, wszystko pięknie działające w środku. Przenieśmy się w takim razie teraz do mojego panelu hostingowego, że mogłem Ci pokazać, jak to działa od środka. Kiedy wykonujesz już płatności za swój hosting, jak widzisz, ja mam tutaj kilkanaście stron i kilka hostingów, możesz przejść do zakładki strony www, a następnie kliknąć dodaj nową stronę. Jak widzisz, tu mamy kilka możliwości. WordPress z WooCommerce'em jest najciekawszym rozwiązaniem, głównie dlatego, że pozwala najwięcej wykorzystać również takich polskich narzędzi, jak obsługę wysyłki przez InPost, jak obsługę przez Przelewy24, jak masę innych bardzo wartościowych rzeczy, krok po kroku, ale na szybko pokażę Ci ten kreator stron internetowych Hostingera. W jednym z moich materiałów pokazuję, jak stworzyć portfolio, a teraz chcę Ci pokazać, jak stworzyć na przykład, taką ciekawostkę, jakim będzie na przykład specjalistyczny, subskrypcyjny abonament newsletter. Chcę stworzyć stronę internetową, która będzie sprzedawała profesjonalny newsletter firmowy, branżowy z mojej konkretnej niszy designu, z ciekawostkami dla klientów. Chcę, żeby on był dostępny później w subskrypcji przez Stripe. I jak wpiszesz tego typu komendę, to co ciekawe, ono automatycznie też rozpozna i doda Ci pewną sugestię, że warto dodać sklep internetowy do tej strony. Wymyślmy sobie na razie News AI. A co? Możemy tak to sobie stworzyć. Po kliknięciu stwórz stronę, AI wykona dla nas ogromną ilość pracy i dzięki temu będziemy mogli w sposób taki wizualnie estetyczny stworzyć stronę internetową bez żadnej znajomości programowania ani kodowania, która pozwoli nam takie działania zrobić. No jak widzisz, mamy już bardzo łatwo taką stronę przygotowaną, mamy personalny newsletter, mamy dołącz do nas, zobacz więcej, są napisane też od razu teksty, są przygotowane jakieś klocki, co tam dokładnie w środku jest. Mamy też kilka produktów od razu zaproponowanych, to zaraz to sobie zmniejszymy do jednego. Mamy też pole do subskrypcji, to oczywiście będzie trzeba za chwileczkę usunąć, ale co bardzo ciekawe, możemy też poprosić o na przykład zmianę paneli kolorystycznej i to dostanie się dosłownie w jednym kliknięciu.
Weźmy sobie ten, bo tutaj są jakieś elementy kolorystyczne jeszcze. I możemy też ewentualnie wygenerować ponownie. I cała ta strona zostanie wygenerowana od podstaw jeszcze raz. Na razie klikniemy kontynuuj. No i tak naprawdę teraz moglibyśmy pójść tutaj krok po kroku. To, co jest bardzo fajne, to właśnie możemy dodać sobie tutaj produkt, który będzie produktem cyfrowym. Możemy go dowolnie sposób nazwać. Na razie spróbujemy tutaj wygenerować to po prostu w formie newsletter branżowy. I tutaj również wykorzystać generator treści, który pozwoli nam za chwileczkę znacznie rozbudować tę treść, czyli zróbmy na początku tylko takie krótkie nagranie. Jest to profesjonalny newsletter dla branży na tematy designu. Chcemy edukować ludzi z zakresu tego, jak tworzyć i projektować dobre rzeczy. I poprosimy szybko generator AI, aby nam ten tekst znacznie wydłużył i on w tym momencie już zacznie działać. Jak widzisz, mamy teraz bardzo dużo dłuższy tekst. Możemy kliknąć użyj go i on momentalnie tutaj się uzupełni na stronie. Fajna opcja tutaj to też jest Kodi. Kodi jest takim agentem AI, z którym możemy pogadać, co mógłby dla nas poprawić. Na przykład dodać produkt, dodać raport, dodać integrację i tak dalej. Mamy oczywiście cennik, więc wybierzmy sobie, że to będzie 99 zł. 999 zł, a w promocji tylko 99 zł. SKU to sprawdza się tylko w przypadku, kiedy mamy tam wiele dodatkowych elementów, nie kontrolujemy zapasów, produkt cyfrowy będzie zaraz oparty o subskrypcję, nie musimy mieć żadnych niestandardowych pól, to nam całkowicie wystarczy. Klikamy zapisz. Na tej podstawie wejdziemy sobie też w integrację i tutaj jak widzisz mamy masę narzędzi, które możemy podłączyć do naszego konkretnego narzędzia, takie jak właśnie WhatsApp, żeby móc tam też się komunikować, obsługę maila bezpośrednio w środku mamy również, czyli możemy tam stworzyć od razu narzędzie do newslettera w jednym konkretnym kroku, więc wszystko tak naprawdę tutaj, co możemy potrzebować jest. Więc tutaj też możesz na przykład wykorzystać Google Analytics, podając po prostu swój kod, aby też wszystkie informacje o analityce mieć. Jak przejdziemy do zakładki ustawienia, znajdziemy zakładkę płatność, to możemy bardzo łatwo podłączyć różnego rodzaju płatności. Może to być na przykład płatność przez Paysary, która w Polsce nie jest bardzo popularna, może to być PayPal, bardzo wygodne narzędzie, albo właśnie wspominany przeze mnie Stripe. Kiedy mamy konto w Stripe'ie, to właściwie sprawa może być bardzo łatwa. Zobaczymy, czy pójdzie to podłączenie bardzo szybko. Klikamy podłącz. Ja już jestem zalogowany do mojego panelu hostingowego, więc oraz Stripe'a, który mam tam założone konto, to są dane bankowe, w związku z czym nie mogę tam pokazywać konfiguracji całego pola, ale gwarantuję, że to jest bardzo proste. Wybieramy sobie firmę, która jest już tam zarejestrowana. Klikamy tu kontynuuj i tak naprawdę od strony takiej bardzo podstawowej konfiguracji połączenia tych ze sobą narzędzi do obsługi płatności, na przykład subskrypcyjnej z zakresu Stripe'a, to właściwie tyle. Tutaj mamy jeszcze pytanie o to, jak mamy naliczać podatki po stronie Stripe'a czy po naszej stronie. Możemy wyrazić na to zgodę, bo dzięki temu będziemy mieli też na podsumowaniu płatności wszystko szczegółowe. Tu mamy też informacje, te wszystkie bankowe, o których Ci mówiłem, czyli między innymi kto jest właścicielem firmy, jaka jest struktura tej firmy i tak dalej. Klikamy wyślij i tak naprawdę w tym momencie mogę już przyjmować płatności ze Stripe'a za swoje usługi. Więc bardzo szybko, bardzo intuicyjnie i bardzo łatwo. No i tak naprawdę w tym momencie, kiedy mamy już płatności, to możemy zacząć działać z naszym sklepem internetowym. Dodaliśmy też jeden produkt. Moglibyśmy jeszcze zobaczyć, co tu w podsumowaniu jest rekomendowane. Zaktualizować informacje o firmie, takie jak logo, czy dane kontaktowe naszej firmy. OK, i ostatni krok to sprawdź opcję wysyłki. W naszym przypadku jest to produkt cyfrowy, więc nie mamy opcji wysyłki. No i tak naprawdę wracamy do edycji strony internetowej, do takiego buildera, który jest bardzo widoczny i prosty. Mogliśmy tutaj po prostu dawać sobie gotowe sekcje, które są przygotowane chociażby tutaj jako elementy. Może to być mapa, formularz subskrypcji, to będzie akurat newsletter, wyszukiwanie produktów, gdyby tych produktów miało być więcej, czy mówienie naszej rozmowy. Zwróć uwagę, że tych opcji, które daje, jest tu naprawdę ich całkiem sporo. Jest to bardzo fajne, wygodne narzędzie. O, widzisz, profesjonalny newsletter designu, mamy tu wszystkie informacje i moglibyśmy tutaj na przykład, kiedy byśmy czegoś nie wiedzieli, wykorzystać Kodi, klikamy zadaj pytanie, zadaj Kodi i moglibyśmy tutaj spytać na przykład, jak ustawić przycisk kup teraz z produktem. No i Kodi nam teraz krok po kroku tak naprawdę podpowie, co należałoby zrobić, żebyśmy mogli ten stan osiągnąć. On na chwileczkę sobie pomyśli, jest to agent AI dedykowany do robienia tego typu elementów. No i mam tutaj krok po kroku, wykonaj następujące kroki, przejdę do teraz strony, dodaj blok produkt lub sklep, wybierz produkt, który chcesz powiązać z produktem, zapisz zmianę, opublikuj stronę. Krok po kroku moglibyśmy wszystkie takie etapy sobie tutaj z nim przechodzić w sposób bardzo wygodny, aby też ta nasza strona internetowa zaczęła bardzo szybko działać. To naprawdę bardzo przyjemna strona, bardzo przyjemne narzędzie, które w bardzo wizualny, prosty sposób możemy dowolnie modyfikować, zmieniać wszystkie ikony. Jest to naprawdę bardzo łatwe i bardzo szybkie, aby tego typu rzeczy sobie skonfigurować, ale to taki bardzo podstawowy sklep, kiedy mielibyśmy tylko jeden produkt, tak na szybko, albo gdybyśmy chcieli zrobić landing page naszej usługi z produktem high-ticketowej, którą chcielibyśmy później sprzedawać. No to jest tego typu właśnie proces, który możemy tutaj wykonać, tak możemy też wybrać właśnie szybkie płatności i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo wygodne narzędzie, ale trochę niewystarczające na nasze potrzeby, kiedy chcemy zbudować tam na przykład całą strategię tripwire'ową. Więc to zostawiam jako ciekawostkę, polecam do sprawdzenia, ale teraz wrócimy do naszego panelu hostingowego. No i tak naprawdę teraz co musimy zrobić, to po prostu dać nową stronę. Wybieramy tutaj WordPressa. Następnie w kolejnym kroku
Zostaniemy automatycznie tutaj, zostaną przygotowane wszystkie dane, takie jak panel, język. To bardzo ważne w tym miejscu język tutaj wybrać w języku polskim. Będzie to istotne dlatego, że później na tej podstawie też będą kalkulowane stawki. Następnie klikamy dalej. Możemy tu oczywiście spróbować stworzyć stronę z AI, ale na razie spróbujemy skorzystać ze wstępnie zaprojektowanych szablonów i motywów. Zaraz powiem Ci dlaczego. Więc możemy tutaj poszukać jakiegoś produktu, jakiegoś takiego szablonu, który będzie nam na początek wystarczył do tego, żeby sprzedawać nasze produkty cyfrowe. O, zobaczmy na przykład ten template, który tutaj wyglądał całkiem korzystnie, jako bookstore, czyli sklep z książkami. Mamy więc jakiś produkt, mamy ładnego landing page'a od razu, mamy kup teraz, mamy informacje o autorze, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby ten sklep tutaj dla nas przygotować. Wydaje to się być bardzo dobry template, żeby zacząć działać. Klikamy kontynuuj i zwróć uwagę, że automatycznie AI, Hostinger podpowie nam również, jakie narzędzia warto byłoby zainstalować, takie jak właśnie WooCommerce, czyli coś, co pozwoli nam obsłużyć później płatności, All-in-One SEO, czyli coś, co pozwoli nam podziałać trochę z optymalizacją ruchu, Google Sitekit, czyli narzędzie, które pozwoli nam automatycznie podpiąć wszystkie narzędzia śledzące, czy też WP Forms, czyli narzędzie do tworzenia formularzy. Oczywiście moglibyśmy też od razu tutaj poszukać innych wtyczek i ich dodać. Na razie zostaniemy z tym podstawowym pakietem. Przejdziemy dalej. Oczywiście na razie będzie to zupełnie domena dostępna, ale jak widzisz, mam tutaj jedną bezpłatną domenę dostępną, więc mógłbym teraz tutaj po prostu ją dodać, zacząć pisać, wpisać swoją domenę i jednym kliknięciem już mieć ją zarejestrowaną i moja strona od razu działała pod tą konkretną domeną. No to klikamy zainstaluj i tak naprawdę zostaje nam pójść po szklankę wody, poczekać kilka minut, ponieważ dosłownie za chwileczkę nasza strona zostanie przygotowana. I dosłownie po kilku sekundach dostaniesz też propozycję, aby AI ponownie pomogło nam budować tą stronę internetową. I tutaj jest jedno bardzo ważne. Tutaj w tym miejscu, co nie jest oczywistą lokalizacją, musisz zmienić na język polski. To, co mówiłem wcześniej, sam panel hostingowy będzie w języku polskim, ale z tym dodatkiem będziemy w stanie automatycznie ustawić wszystkie ceny na język polski, na polskie złotówki, na konfigurację złotówek, żeby było po pewnej stronie lokalizacja i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wybierzemy sobie jeszcze sklep internetowy. Wybierzemy sobie ponownie tutaj też Polska, no bo końcowo nasz sklep będzie tutaj sklepem internetowym. No i tutaj napiszmy sobie teraz to samo co tam, czyli chcemy stworzyć pakiet e-booków dla osób zainteresowanych designem. Trzymajmy się tego prostego scenariusza. Zwróć uwagę, że kiedy napiszesz zaledwie kilka zdań, to możesz też kliknąć AI, popraw opis, który na tej podstawie poprawić ten tekst w taki sposób, żeby AI lepiej rozumiało, co dokładnie ma być w środku. Proste, intuicyjne i przyjemne. Klikamy utwórz. No i w tym czasie najpierw zainstalował się WordPress, teraz konfiguruje się jakaś zawartość, taka pierwsza, żebyśmy mogli na nią po prostu spojrzeć z strony takiej bardzo mocno praktycznej. I pamiętaj przez cały czas, gdy będziesz tworzył taką własną stronę internetową, czy tworzył własną stronę internetową, że przez cały czas będziesz mieć ze sobą też Kodi. Kiedy udzielisz jej pozwolenie na zarządzanie stroną internetową przez tak zwany serwer MCP, to on tak na podstawie będzie w stanie robić dla Ciebie różnego rodzaju rzeczy na poziomie strony internetowej. Więc wydaje się to być bardzo użyteczne narzędzie. No i tak naprawdę staje pójść po szklankę wody i chwilę poczekać i dosłownie po kilku minutach mamy w pełni przygotowany sklep internetowy, który już całkowicie działa i funkcjonuje. Co ciekawe, trafiamy tutaj na taki onboarding, czyli konfigurację taką pierwszą tego naszego panelu. Zostaniemy tutaj krok po kroku poprowadzeni, co należy zrobić. Mamy też całą Hostinger Academy, czyli mnóstwo poradników dodatkowych, co tam można sobie zrobić krok po kroku, ale co bardzo ważne, co ostatnio jest taką niezwykłą innowacją, z której sam korzystam, czyli WordPress, WooCommerce, MCP, czyli serwer do zarządzania naszym serwisem przez agentów AI i mamy Kodi. I Kodi na początku nas pyta, czy chcemy, aby została nam wstępnie skonfigurowana wtyczka WordPress MCP, udzielamy zezwolenia, to się dzieje w tle. Jak widzisz, to jest jeszcze w wersji beta, ale jak to narzędzie skonfiguruje, to tak naprawdę będziesz w stanie tworzyć stronę na WordPressie z takim szablonem, po prostu gadając z czatem tutaj po prawej w swoim panelu. Ta wtyczka w tle się będzie konfigurowała, a my teraz przejdziemy do kilku takich podstawowych funkcji, które są tutaj potrzebne. Zobaczmy może, jak teraz nasza strona wygląda. Czy wygląda tak, jak miała wyglądać? Tak, wydaje się, że mamy prawidłowo skonfigurowany sklep, czyli mamy template, który już działa, przyciski, które można klikać, on na razie jeszcze donikąd nie prowadzą, ale to już działa, już funkcjonuje. Wróćmy więc w takim razie do panelu hostingowego, zostawiamy na razie jak ma być, chcemy, żeby zachować obecną stronę. No i mam pytanie o konfigurację sklepu internetowego. No to rozpocznijmy w takim razie konfigurację krok po kroku. Przez ten tutorial tutaj przejdziemy razem. Na razie zostawiamy tą domenę. Jaki produkt chcemy sprzedawać? Produkty cyfrowe, gdzie znajduje się nasz sklep? Polska. Raz jeszcze trzeba mu potwierdzić. Klikamy kontynuuj. Znowu czekamy kilka sekund. W tle jest skonfigurowane dla nas wszystko, czego potrzebujemy. Klikamy dodaj produkt. Ponownie jako tutorial, żeby krok po kroku spróbować przez to wspólnie przejść.
I WordPress i WooCommerce jest bardzo wygodny właśnie dlatego, że po pierwsze jest bardzo intuicyjny, jeżeli chodzi o taki podstawowy sklep internetowy, który posiada wszystkie niezbędne elementy, które są nam potrzebne, żeby zacząć działać, a po drugie mamy też w Hostingerze AI, który bardzo mocno nam pomoże przy ewentualnych opisach produktów. Same produkty będą dla nas relatywnie mało istotne, bo potrzebujemy funkcji sklepu internetowego, a nie samej sprzedaży w sklepie internetowym. Zaraz wyjaśnię Ci, o co chodzi. Zróbmy sobie tutaj e-book na temat hostingu. A co, będziemy tematycznie powiązani? Niech tam tak będzie. No i teraz możemy tutaj zrobić taki krótki opis. Ma być to e-book na temat tego, w jaki sposób wybrać dobry hosting. Skoro byłbym deweloperem stron internetowych, to taki e-book mógłby się przydać. Chcemy, żeby treść była średnio długa, styl bardzo godny zaufania. Klikamy Create i tak naprawdę na tej podstawie agent AI zacznie nam przygotować opis. On nie będzie epicki, ale w przypadku kilku czy kilkunastu produktów cyfrowych może nam bardzo uprościć i przyspieszyć tryb pracy. No i jak widzisz, aktualnie napisał ten tekst po angielsku, więc może spróbujmy jeszcze raz. Napisz po polsku. Zobaczymy, czy teraz zadziała. Czasem zdarza mu się niestety, jak każdemu narzędziu, troszeczkę zawiesić. No i w tym momencie został nam przygotowany taki opis w języku polskim. Czym jest hosting, ich są rodzaje, jak porównać oferty, podsumowanie, cały produkt jest przygotowany. Mamy poniżej informacje, mamy cenę promocyjną, cenę podstawową. Weźmy sobie cenę 999, cena promocyjna 99, bo czemu nie? Mamy magazyn, to w naszym przypadku możemy też kliknąć tutaj od razu ogranicz do jednego produktu, no bo nie chcemy, żeby ktoś kupował naszego e-booka wielokrotnie, to ważna rzecz. Na razie nie robimy produktów polecanych, czy cross-sellowych, czy upsellowych. Na razie tutaj wszystkie te elementy zostawiamy, bo chcemy to stworzyć ręcznie. Tworzymy atrybuty, gdybyśmy mieli różnego rodzaju produkty w fizycznym sklepie online'owym, takim, który ma tam jakieś wagi, długości, różnego rodzaju warianty produktu, nie wiem, case'y do telefonu, tak, do różnego rodzaju iPhone'ów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj moglibyśmy się takimi wartościami pobawić i wycenić to niezależnie. No i zaawansowane to też są rzeczy, które na razie tutaj możemy zignorować. Zostawiamy na razie wszystkie elementy wtyczki, jakieś SEO-owe. Tutaj oczywiście po prawej stronie możemy utworzyć obrazek naszego produktu. Może coś mamy już gotowego? No to weźmy tutaj taki tajny agent, niech będzie sobie tutaj załadowany plik. Kiedyś, jak będziesz na mojej społeczności, dowiesz się, dlaczego to był taki ważny obrazek dla mnie. Dajmy mu się spokojnie załadować. Nasza strona od razu go też optymalizuje w tle, jeżeli chodzi o wagę. No i już mamy obrazek naszego produktu. Publikujemy nasz produkt i produkt już w tym momencie dostępny na stronie internetowej. I teraz, gdybym miał projektować tego typu proces sprzedaży, to pewnie stronę główną poświęciłbym albo informację o tym jednym e-booku, albo raczej bardziej poświęciłbym go właśnie takiemu bardziej rozpoznaniu tego, czym ja się zajmuję, co tutaj można fajnego znaleźć, a produkt sprzedałabym na osobnym landing page'u. Zaraz wyjaśnię Ci, dlaczego to takie istotne. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Mamy strony. Nasze strony, jak widzisz, są wszystkie tutaj przygotowane, krok po kroku. Możemy teraz sobie kliknąć edytuj stronę główną, czyli home. I jak widzisz, możemy teraz tak naprawdę każdy ten element tutaj automatycznie edytować w taki sposób, abyśmy mogli to bardzo dobrze zrobić. I teraz co ciekawe tutaj właśnie, są to gotowe przyciski, które pozwoliłyby nam teraz stworzyć tą ofertę upsellową. To może być bardzo proste i bardzo intuicyjne, aby móc przez ten proces przejść razem. No ja na razie zostawię ten opis tak jak jest. Chciałbym Ci pokazać, o co chodzi. Gdybyśmy tutaj mieli teraz tą informację o nas, o autorze, mielibyśmy tutaj tę informację o tym, że coś się sprzedaje. Tutaj możemy spokojnie ten shortcut, czy nawet całą tą sekcję tak naprawdę usunąć, no bo nie chcemy innych produktów. Chcemy o naszym produkcie. Tu moglibyśmy zrobić wideo, bardziej recenzja, dlaczego warto kupić, albo powody, dla którego warto kupić tą książkę, czy naszego e-booka, czy nasz materiał, czy jakaś nasza ekspertyza. Wszystko sobie elegancko możemy tutaj wyczyścić krok po kroku, żeby mieć te rzeczy, które są dla nas najistotniejsze. Tu mogą być nasze jakieś właśnie audiobooki, czy w tym miejscu moglibyśmy zrobić na przykład ostatnio publikowane artykuły na naszym blogu, na landing page'u. Landing page powinien mieć jeden konkretny cel, więc na razie wszystko to usuwamy i ustawiamy sobie taką bardzo prostą, krótką stroną internetową. O jednym produkcie jest jego miniaturka, możemy tu zmienić taki obraz, zmieniając tutaj change. Wybierzemy sobie tego samego, którego mieliśmy tu już wybranego wcześniej, tak żeby to sobie śmigało prawidłowo. O, to jest okładka naszego e-booka. Tu mamy też wymiary, które możemy sobie spokojnie zmienić. Możemy dodać też tutaj jakiś obrazek w kanwie na przykład tego, żeby to już wyglądało jak e-book, czyli taki szablon, żeby to już wyglądało jak produkt. Na razie zostawimy tak jak jest. Tak naprawdę moglibyśmy teraz tutaj dodać jedną sekcję, czyli skopiować fragment tekstu, zrobić powiel. Tylko 39 zł. Sobie wyczyścimy. Jak widzisz, robię to bardzo leniwie, w tym sensie,
że bardzo mocno przyspieszam tutaj ten tryb pracy, bo tutaj mógłbyś oczywiście dodać sobie dowolne pole tekstowe, które masz też tutaj dostępne jako elementy, które możesz tutaj znaleźć, które warto byłoby dodać, tak na przykład sam po prostu tutaj dodać, o właśnie, zamiast kopiować tego powyższego już z jakimś formatowaniem, to weźmiemy sobie tutaj prawidłowo tylko sam nagłówek, tylko teraz 39 zł i mamy tak naprawdę gotowy już ten landing page podstawowy. Tutaj moglibyśmy opisać siebie, moglibyśmy też dodać jakieś informacje o tym, dlaczego warto ten produkt kupić, tu dodać wideo i tak naprawdę wszystko jest na tip-top przygotowane. Natomiast no właśnie, teraz są te gotowe przyciski, które miałyby tak naprawdę nazywać się kup teraz. No i w standardowej sytuacji zrobilibyśmy to w następujący sposób, że po kliknięciu kup teraz będziemy przenieść się do koszyka zakupowego. Ale pamiętasz strategię o tripwire'ze? My chcemy zrobić to trochę lepiej, trochę skuteczniej. Czyli w tym miejscu w przycisku powinna znajdować się nie tyle przycisk kup teraz realnie, ale w zakładce content, w zakładce link musimy wkleić link do naszej oferty upsellowej. Jak to zrobić? No musimy przygotować stronę upsella. Więc chodzimy do naszego panelu hostingowego, do naszego panelu już WordPressa, wchodzimy w stronę, klikamy dodaj nową. Ja zobaczę, czy tutaj przypadkiem nie mielibyśmy strony, która już by całkowicie nam wystarczyła. O, ta byłaby całkiem spoko, więc zamiast tworzyć nową, po prostu wezmę sobie jej edycję. No i tak naprawdę tutaj nazwiemy to upsell. Chcę Ci zaproponować coś więcej niż tylko jednego e-booka. Tutaj dobrze byłoby stworzyć ofertę, która bardzo dobrze wyjaśnia, że ten e-book dodatkowy pełni swój cel. Tutaj znowu usuwamy te wszystkie niepotrzebne bloki. No i mamy tak naprawdę taką bardzo krótką ofertę. No to kolejnym krokiem jest dodanie przycisku, który pozwala już tak naprawdę kupić ten produkt. No i można to zrobić na dwa sposoby. Ja Ci pokażę taki sposób, no niestety mało elegancki, ale bardzo funkcjonalny. Gdybyśmy zobaczyli sobie na instrukcję chociażby z Hostingera z informacją o tym, jak dodać produkt do koszyka, jak dodać przycisk dodaj do koszyka WooCommerce, to tych możliwości jest kilka czy nawet kilkanaście, jak to zrobić skutecznie. Można dodać to widgetem, można dodać to w shortcodzie, można dodać dedykowaną aplikacją, a ja Ci pokażę sposób najmniej estetyczny, ale bardzo funkcjonalny. Otóż istnieje taka funkcja w WooCommerce, która nazywa się Add to Cart. Add to Cart, czyli jak dodasz do adresu strony internetowej dokładnie tego typu format, czyli znak zapytania add /to/cart równa się ID produktu, które to zaraz pokażę Ci jak znaleźć, to po kliknięciu tego przycisku automatycznie produkt zostanie dodany do koszyka. Jak wejdziesz w zakładkę WooCommerce, produkty, wszystkie produkty i najedziesz na dany produkt, to właśnie tutaj wyświetla się ID. To jest ID tego konkretnego produktu, który przed chwileczką stworzyliśmy. W naszym przypadku add to cart 1602, to w ten sposób, gdybyśmy dodali to do adresu strony internetowej naszej, to produkt zostanie bezpośrednio dodany do koszyka. Więc zróbmy teraz próbę. Jeżeli dodamy to do adresu strony internetowej naszej tymczasowej domeny, to co się stanie po kliknięciu takiego adresu, to dokładnie rzecz ujmując dodanie do koszyka. Tylko jak widzisz, nie ma żadnego komunikatu. Wszedłem na ten adres strony internetowej z myślnikiem add to cart, no i faktycznie w koszyku jest mój produkt. Nie było go, a jest. Nawet wyczyszczę go jeszcze raz, usunę, czy nie mam nic w koszyku. Wchodzę na adres strony internetowej, strona się odświeża i mam zawartość w koszyku. Super, ale nie do końca to chodziło. No przecież chcieliśmy, żeby ktoś od razu szedł do karty zamówienia w naszym sklepie internetowym. Jak to dokładnie zrobić? Jak to zrobić efektywnie i skutecznie? No więc wystarczyłoby w tym miejscu, jak widzisz, dodał się napis checkout, czyli koszyk. Tak przynajmniej nazywa się to w przypadku naszej strony internetowej, więc wystarczyłoby dodać to tuż przed adresem strony. Czyli mamy taką konstrukcję adresu strony internetowej. Czyli mamy adres strony internetowej naszej, następnie mamy checkout, po myślnikach, add to cart, nazwa produktu. Ja teraz wyczyszczę ten checkout, czyli usunę, zobacz koszyk, usuń produkty, bo zaznaczyliśmy, że produkt w koszyku może być tylko jeden, ok, koszyk jest pusty. No i teraz mamy ten adres strony internetowej, czyli nazwa naszej domeny, myślnik checkout, ukośnik add to cart, numer tego produktu, klikamy enter i lądujemy w zamówieniu z naszym produktem. I to jest dokładnie link, na którym nam zależy. W związku z czym teraz pod ten przycisk, oczywiście teraz sobie jeszcze poprawimy treści, tu moglibyśmy sobie poprawiać teksty, pod przyciskiem Buy Now wchodzimy w zakładkę Content, gdzie to jest link Advanced Image, Call to Action, Button, link, wklejamy link dokładnie w tej formule, czyli checkout, add to cart, wcześniej jest cała domena, nazwa tej domeny. No i tak naprawdę możemy teraz zapisać. To w praktyce oznaczałoby, że kiedy mamy tą stronę internetową naszą, niech ona się zapisze, klikniemy preview, no i mamy adres strony /books. No to wracamy w takim razie do naszej oferty podstawowej, czyli oferty tutaj. Mamy przycisk kup teraz, no to pod tym przyciskiem musimy ponownie content, wpisać adres books.
Oczywiście moglibyśmy tu zrobić link bezpośredni, taki link skrócony również zadziała. Dzięki temu po kliknięciu tego przycisku, kiedy ktoś będzie na naszej stronie internetowej, po kupił teraz produkt podstawowy, zostanie przeniesiony do oferty dodatkowej, czyli oferty upsellowej, a kiedy kliknie tutaj kup teraz, zostanie przeniesiony do bezpośrednio formularzu zamówienia, aby dokonać takiego zamówienia w produkcie. Ale mamy jedną bardzo ważną informację. Nie mamy żadnych metod płatności. Aby skonfigurować metody płatności, wchodzimy do kokpitu, następnie w zakładce płatności możemy dodać różnego rodzaju standardowe funkcje, które są tutaj wbudowane, na przykład płatności WU, ale one nie są zbyt dobre i popularne w Polsce, bo mamy jakąś tam Klarnę, mamy Afterpay, rzeczy, z których my rzadko kiedy korzystamy, a konfiguracja Google Pay'a czy Apple Pay'a wcale nie jest łatwa, więc gdybyśmy chcieli zrobić sobie tutaj błyskawiczną rzecz typu płatność kartą, rewelacyjne rozwiązanie. No ale ludzie w Polsce przyzwyczajeni są trochę do innych form płatności, prawda? Więc żeby dobrze to zrobić, możemy na przykład skorzystać z TPay. TPay jest polskim usługą płatności. Sam korzystam z TPay'a w kilku moich sklepach internetowych sprzedających produkty cyfrowe. Jest to naprawdę bardzo wiarygodny partner. Wymagana tam jest rejestracja, znowu podanie danych firmy, podanie jakichś tam dodatkowych informacji, krok po kroku, jak przez ten proces sobie trzeba przejść, ale to naprawdę bardzo wiarygodny i rzetelny partner. To, co otrzymamy od TPay'a, to między innymi wtyczka właśnie do WooCommerce'a. Klikamy pobierz, ona nam się w tle pobierze. I co bardzo ważne, mamy tu szczegółową w języku polskim razem z materiałami wideo instrukcję. No więc będziemy postępowali dokładnie tak, jak ta instrukcja nam aktualnie pokazuje. Mamy tu informację, że musimy pobrać naszą wtyczkę, co właśnie zrobiłem, zalogować do panelu administratora, jesteśmy w innej karcie i musimy wejść w zakładkę wtyczki i dodać nową. Wchodzimy w naszą stronę, wrócimy do kokpitu, wchodzimy w zakładkę wtyczki, klikamy dodaj nową, klikamy wyślij wtyczkę na serwer, wybieramy plik, ostatnio pobrany, klikamy zainstaluj, klikamy włącz wtyczkę i tak naprawdę już mogłoby to działać i funkcjonować. Szukamy teraz na liście tutaj TPay, mamy obsługę płatności TPay, więc wszystko działa. Wracamy do instrukcji, wyślij wtyczkę na serwer, następnie zainstaluj ją, przejdź do ustawień głównych, globalnych, czyli przejdź w WooCommerce i przejdź w zakładkę ustawienia TPay. No to dokładnie teraz to zróbmy, czyli mamy nasz sklep, wchodzimy w WooCommerce, wchodzimy w ustawienia, dalej mamy przejść do zakładki ustawienia TPay. No i tak naprawdę, żeby ta bramka zaczęła nam działać, potrzebujemy kod bezpieczeństwa, ID klienta i sekretny kod. Wszystkie te informacje dostaniesz po zalogowaniu do panelu administratora w swoim TPayu, w zakładce konfiguracja. Takie rzeczy bezpośrednio znajdziesz. Jak widzisz, to jest dokładna instrukcja. Kod bezpieczeństwa z sekcji ustawienia, powiadomienia, bezpieczeństwo, ID klienta z API sekcja klucz nowego, sekret i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo proste do skonfigurowania i tak naprawdę te funkcje już zaczną nam jako płatności działać. Ostatnim krokiem po skonfigurowaniu tych pól, ja teraz nie będę Ci tego pokazywał, głównie dlatego, że są to dane, na podstawie których ktoś mógłby taką bramkę moją zhakować, ale jest to bardzo proste, żeby te elementy skonfigurować. Nie muszę się tym zupełnie przejmować, wszystko w języku polskim, więc nic Cię tutaj nie zaskoczy. Jednym z fajnych elementów jest również to, że w zakładce kafelki możemy wybrać sposób płatności, to znaczy zmieniać sposoby płatności. Pokażę Ci to na moim sklepie internetowym, gdzie też jest TPay. To są kafelki, a moglibyśmy zrobić listę, czyli po prostu byłaby dostęp bank, czy na przykład do wyboru jakaś tam informacja z listy. Bardzo proste i bardzo funkcjonalne. Ostatnim krokiem, który musimy zrobić, to oczywiście znowu ponownie wejść w WooCommerce, ponownie wejść w ustawienia, wejść w zakładkę płatności, no i tak naprawdę w tym miejscu pojawia nam się również płatność TPay. Jak widzisz, automatycznie mamy też skonfigurowaną płatność blikiem, czyli również wyświetli nam się pole blik i możemy sobie dowolnie skonfigurować inne elementy, które dostarcza nam TPay, takie jak na przykład raty PKO w jednym kliencie. Kiedy chcemy sprzedawać produkt high ticket, to może być to bardzo przydatne, jeżeli ktoś miałby kupować od nas na raty. No i tak naprawdę do tej strony technicznej to właściwie byłoby tyle. Mamy wtedy przygotowany sklep internetowy. Oczywiście musisz przygotować odpowiednie copy, czyli coś, co spowoduje, że ktoś chce to kupić. Później musisz przygotować stronę upsella, która również powinna być ciekawa. Tam różnice pomiędzy dobrym upsellem a złym upsellem to kilka milionów przychodu różnicy. Nagranie dodatkowych materiałów wideo wyjaśniających, dlaczego warto te produkty zakupić, jest tutaj niezwykle istotne. To był jeden z tych standardowych elementów, czy standardowej strategii sprzedaży produktów rozumianych jako tripwire. A jak to zrobić w przypadku e-booków? Jak to zrobić w przypadku na przykład produktów takich jak webinar z oknem sprzedażowym? No właściwie zasada będzie bardzo podobna. Tworzymy nową stronę internetową, więc możemy teraz sobie to zrobić. Ponownie wykorzystamy nawet tą samą, czyli Books. To korzystamy z tej jednej strony jako przykładowej, tylko zamiast przycisku kup teraz w tym miejscu, możemy dodać tutaj po prostu nową sekcję, czyli formularz. Możemy stworzyć na przykład newsletter form, w którym automatycznie są uzupełnione pola imię i mail. Możemy sobie oczywiście tutaj po prawej stronie dowolnie modyfikować, czyli na przykład zmienić tutaj na placeholder, czyli to, co będę oświetlać. Wpisz tutaj imię i nazwisko, a tutaj e-mail, no może nawet zostać example. I tak naprawdę już w tym momencie to działa i funkcjonuje. Uwzględniając to, że mamy tutaj automatyczne połączenie z dostawcą hostingodawców jako hostinger, który ma również swoją funkcję newsletterową, to tak naprawdę to już mogłoby zacząć działać. Tu jeszcze możemy sobie zmienić przycisk
zapisz się teraz. Oczywiście, żeby to by uprościć, warto byłoby na przykład skonfigurować to z jakimś narzędziem do wysyłki newsletterów, zamiast ręcznie później wysyłać powiadomienia, ale zasada działania będzie dokładnie taka sama. Mamy prostą stronę internetową, która ma pobrać dane kontaktowe do osób zainteresowanych, następnie zapraszamy ich na nasze wydarzenie. Możemy nasze wydarzenie zrobić w bardzo łatwy sposób, na przykład streamując po prostu na YouTube, w zupełnie bezpłatny sposób, a tam po prostu wysyłamy link do płatności, czyli do naszej strony internetowej, która powstałaby dokładnie w ten sam sposób, oferując nasz produkt do zakupu. Bardzo prosta i bardzo funkcjonalna rzecz. Możemy wszystko zrobić tutaj krok po kroku, dokładnie na tej samej zasadzie, jak przygotowałem teraz przed chwileczką te elementy. Mamy wtedy już podmiot obsługę płatności, mamy wszystkie rzeczy, które są nam tak naprawdę niezbędne. Oczywiście wspominałem o tym już kilkukrotnie, natomiast uważam, że na ten moment hosting w Hostingerze jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię cenową. Ja również wszystkie moje strony przenoszę i przeniosłem już do Hostingera i jak widzisz, nawet w tym momencie w trybie rzeczywistym przygotowuję się do pewnej kampanii webinarowej i dokładnie tak samo to działa. Jest podstrona Webinar AI, która ma bardzo proste call to action, ma jasną informację, ma formularz kontaktowy, gdzie ktoś może zapisać się na mój webinar. Są wszystkie informacje krok po kroku, jak to dobrze zrobić i tak naprawdę po zapisaniu się ludzie dołączają do mojego webinaru i już na tym webinarze będą zaproszeni do mojej oferty sprzedażowej, która tam jest dla nich później przygotowana. Tak samo pokazywałem Ci sprzedaż produktu cyfrowego, takim jaki jest mój e-book. Zwróć uwagę, że tak naprawdę możesz wtedy zacząć się tym modelem bardzo mocno bawić. To, co dzisiaj robię bardzo mocno, to jest rozwijanie mojego bloga, również o właśnie sekcję blogową, bo okazuje się, że właśnie odpowiednie pozycjonowanie mojego serwisu na słowa kluczowe, które mogą być istotne dla moich potencjalnych klientów, powoduje, że tak naprawdę możemy tu zarabiać na kilku elementach. Po pierwsze, ludzie, widząc moją ekspertyzę, chcą współpracować ze mną. Po drugie, od czasu do czasu mogę tutaj umieścić informacje o moich książkach, e-bookach czy produktach cyfrowych, czy chociażby o tym, że Hostinger jest moim partnerem, aż poprzez takie elementy, jak na przykład edukowanie z zakresu bardzo konkretnego tematu, którym sam się akurat podekscytowałem. W jednym z innych moich materiałów, również w oparciu o Hostingera, buduję sieć serwisów kontentowych do zarabiania na płatnych artykułach pod pozycjonowanie. Ale to zupełnie osobny temat. Zapraszam Cię do subskrypcji tego profilu, bo tego typu treści zobaczysz na moim kanale dużo więcej. Podsumujmy nasze dzisiejsze rozważania na ten temat. Freelancer zarabia przede wszystkim na swoich usługach. Żeby mógł zarabiać dobrze i skutecznie, warto, żeby miał swoją stronę internetową. W jednym z poprzednich materiałów pokazywałem, jak jako usługodawca możesz stworzyć w jednym kliknięciu swoją stronę jako portfolio. Może on nazywać się nazwiskoimie.pl. Na tym samym hostingu za kilkanaście złotych miesięcznie możesz postawić jedną stronę, która będzie pełniła funkcję Twojego portfolio. Na tym samym hostingu, w tej samej opłacie, bez żadnych wykopał Hostingera, możesz postawić jeszcze 49 innych stron. Więc możesz postawić na przykład swojego bloga, jako druga strona internetowa. A możesz na przykład stawiać strony dedykowane, wykorzystując te wszystkie funkcje, o których rozmawialiśmy, do konkretnych produktów cyfrowych, czy kolejnych produktów cyfrowych, robiąc je w różnych strategiach. Dzięki temu, jeśli prowadzisz swojego bloga, możesz też zarabiać na afiliacji, czyli na polecaniu produktów cyfrowych. Gdybyś przyjrzał się mojemu blogowi tak dosyć konkretnie w środku i zobaczyłbyś, że opisuję jakieś konkretne narzędzie, to prawie na pewno będzie tam link afiliowany. Dzięki czemu wpada mi te kilkaset dolarów miesięcznie dodatkowego przychodu. Dzięki temu, że masz WooCommerce'a, możesz bardzo łatwo sprzedawać swoje paczki właśnie w kilku tych strategiach marketingowych. No i na koniec, oczywiście o tym rozmawialiśmy, możesz sprzedawać swoją wiedzę w sposób bardziej zaawansowany, na przykład dzięki tym strategiom, o których rozmawialiśmy, czyli na przykład po prostu sprzedając e-booka, ale jak policzyliśmy, jest to mało opłacalne, może w formie tripwire'a, czyli taki zoptymalizowana strategia sprzedaży kolejnych produktów. Pokazałem Ci przed chwileczką, jak krok po kroku bardzo dokładnie taką część sobie skonfigurować, mając stronę podstawową, skonfigurować płatności, skonfigurować upsella, wszystko jest proste i przyjemne, albo właśnie webinar z oknem sprzedażowym, czyli bardzo prosta strona internetowa, która ma formularz zapisowy. Sam webinar może być na przykład na YouTubie, a następnie kierujesz znowu do swojej strony internetowej, przygotowanej w takim edytorze, gdzie można taki produkt kupić. Dokładnie na tej samej zasadzie, jak przygotowaliśmy się tutaj przed chwileczką. Ta strona może nazywać się upsell, a może nazywać się zapis na webinar, a może nazywać się jako kolejne na przykład high ticket, czy produkt konsultacyjny, cokolwiek innego. Wszystkie te elementy, które Ci tutaj pokazałem, możesz przeprowadzić dokładnie tak samo dla każdego możliwego modelu, którym chcesz zarabiać. Z mojej perspektywy oczywiście WordPress nie jest najgenialniejszym systemem, który rozwiązuje wszystkie problemy ludzkości, ale jest bardzo przystępny, łatwy i ciekawy do skonfigurowania. No i oczywiście również high ticket z rozmową sprzedażową możesz dokładnie w ten sposób skonfigurować, na przykład podpinając Calendly czy Tidykala, który pozwala na takie umówienie takiej rozmowy. Jak widzisz, ja sam dokładnie z tych samych form korzystam. AI Captain to moja strona zbudowana na gotowych szablonach, builderach, które pozwalają, że tak naprawdę na tej podstawie ktoś może od razu dokonać szybkiego zakupu usługi przez Stripe'a. Mam swojego bloga, w ramach którego robię zarówno kampanie tripwire'owe, czyli sprzedaży produktów cyfrowych jako e-booki lub kursy, jak i kampanie webinarowe, jak i oczywiście częściowo robię również kampanie
związane z moim programem mentoringowym. Program mentoringowy to jeden z moich najważniejszych programów. On aktualnie przychodzi całkiem sporo zmian i wszystkie moje serwisy są oparte właśnie o WordPressa. Program mentoringowy to taki program, w którym uczę ludzi krok po kroku, w jaki sposób zbudować swój biznes oparty na usługach i właśnie dotrzeć do takiej sytuacji, w której możesz nie tylko zacząć zarabiać na usługach wystarczająco dużo, ale również wymyślić sposób, który będzie powodował, że jakieś dochody dodatkowe twoja firma będzie generowała. Mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie ciekawy, interesujący i otworzył ci trochę głowę, że praca freelancera to podstawa, dobry biznes oparty na usługach pozwala zarabiać 20-30 tysięcy miesięcznie, pracując pół etatu, realnie w ilości roboczo godzin. Natomiast wtedy stwarza się ta możliwość do kombinowania i szukania nowych sposobów zarabiania. Jak widzisz, nie rekomenduję ludziom takich pomysłów jak na przykład zarabianie na kolorowankach. Nikogo to nie interesuje Amazon KDP. Na typowym afiliacji typu na sprzedaży kont bankowych, chociaż oczywiście mając na to czas, możesz się tym formatem pobawić i poeksperymentować z takimi stronami internetowymi. Pamiętaj, w ramach jednego konta biznes na Hostingerze możesz tak naprawdę mieć 50 różnych stron internetowych. Więc jeśli stworzysz na to przestrzeń, będziesz w stanie sobie eksperymentować z takimi formatami, jeżeli to cię ciekawi. Mnie osobiście nie. Ja uważam, że to jest kiepski model zarabiania z takich właśnie kontach bankowych. Wolę działać z afiliacją, polecając narzędzia, których sam korzystam, czytelnikom mojego bloga, ale przede wszystkim moim klientom. Możesz też wtedy zacząć tworzyć produkty cyfrowe oparte na wiedzy, na takim pakiecie konsultacyjnym, wdrożeniowym. Wszystko masz w jednej eleganckiej paczce w ramach hostingu. Dlatego ja bardzo się cieszę, że Hostinger jest partnerem mojego bloga, bo to właśnie dzięki nim mogę realizować takie materiały jak ten. Więc jeżeli potrzebujesz dzisiaj strony internetowej, to pamiętaj, w opisie masz wszystkie linki związane z kodami rabatowymi oraz z małą zniżką, ale też również jest to link afiliowany, więc serdecznie zapraszam do tego, abym ja również mógł dzięki tobie otrzymać jakieś niewielkie dodatkowe jeszcze wynagrodzenie. Wszystko masz opisane na stronie, zapoznaj się z tymi usługami, które oni robią. Ja osobiście jestem naprawdę też z tego powodu bardzo zadowolony, że akurat Hostinger ze mną współpracuje, ponieważ po wielu różnego rodzaju przejściach i przeżyciach jestem w stanie zaświadczyć swoją marką osobistą, którą buduję nieprzerwanie od 2009 roku, że to jest najciekawszy hostingodawca, z jakim się spotkałem. Te funkcje AI-owe, które tam są wbudowane, do uproszczenia tworzenia treści, do zarządzania całym sklepem internetowym z poziomu dyskusji z Cody, czyli twoim agentem AI, poprzez konfigurowanie narzędzi do tworzenia agentów AI i wiele innych rzeczy w jednej kompleksowej paczce. Ja jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że ten materiał ci się podobał. Będę ci wdzięczny za zostawienie jakiejś łapki w górę, komentarza. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to też serdecznie zapraszam w sekcję komentarzy. Jeżeli chcesz dołączyć do mojego programu mentoringowego i chcesz uczyć się budować biznes na usługach z jakimiś ciekawymi modelami dodatkowymi, to też serdecznie cię zapraszam. Aktualnie mamy tego typu regułę, że co 10 osób podnosimy cenę programu mentoringowego ze względu na to, że po prostu ma bardzo limitowaną ilość czasu, którą jako freelancer mogę poświęcić też na edukację dodatkową osób w programie mentoringowym. Więc mam nadzieję, że widzimy się w moim kursie, mam nadzieję, że widzimy się też w kolejnych moich materiałach, a tymczasem cześć, na razie, pa, do zobaczenia.